Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan dr Piotr Kosiński z Zakładu Biogeografii i Systematyki. Podczas wykładu omówionych zostanie wiele zagadnień dotyczących biologii i ekologii jeżyn, ich znaczenie w ekosystemach leśnych oraz wpływ zmiany klimatu na występowanie jeżyn w Polsce i Europie w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. Większość z nas potrafi bez trudu odróżnić malinę od jeżyny. Mimo różnych nazw w języku polskim należą one w hierarchii systematycznej do tego samego rodzaju, znanego pod łacińską nazwą rubus. Jest to bardzo skomplikowana grupa roślin, dlatego dzieli się je na 12 podrodzajów, które skupiają około 500 gatunków biologicznych występujących na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Jeszcze więcej jest tu gatunków, które wytwarzają nasiona na drodze bezpłciowej, co nazywamy apomiksją lub agamospermią. Komórka jajowa tworzy się w tym przypadku bez mejozy, a zarodek powstaje bez zapłodnienia. Do zapoczątkowania rozwoju zarodka wymagane jest jednak zapylenie. Ten wariant apomiksji nazywamy pseudogamią. Rośliny, które wyrastają z takich nasion, są identyczne pod względem genetycznym z okazami matczynymi. Nie są to więc prawdziwe gatunki biologiczne, ale raczej linie klonów posiadające zdolność propagacji przez nasiona. W Polsce występują 3 gatunki malin, a każda z nich należy do innego podrodzaju. Najczęstsza jest malina właściwa, która jest krzewem rosnącym w Europie i znacznej części Azji, a ze względu na smaczne owoce uprawianym także w wielu rejonach świata. Ma ona liście nieparzysto-pierzaste, składające się z 3 do 7 listków. Poza nią spotkać można u nas jeszcze 2 inne gatunki malin o znacznie mniejszych rozmiarach i niezdrewniałych lub słabo zdrewniałych pędach, dlatego bardziej przypominają one rośliny zielne. Są to morożka i kamionka. Morożka ma pojedyncze liście, najczęściej 5-klapowe i występuje u nas bardzo rzadko, dlatego objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Kamionka jest znacznie częstsza, a jej trulistkowe liście przypominają trochę liście poziomki. Maliny od jeżyn łatwo odróżnić po owocach. W obu przypadkach składają się one z wielu połączonych małych owocków, które zawierają pestkę, stąd nazywamy go wielopestkowcem. U malin oddziela się łatwo podczas zbioru od białego, stożkowatego dna kwiatowego, które pozostaje na krzewie, natomiast w przypadku jeżyn dno kwiatowe odchodzi razem z owockami. Poza tym polskie jeżyny mają na ogół owoce czarne, nieraz pokryte silnym woskowym nalotem, a tylko w jednym przypadku ciemnoczerwone, podczas gdy owoce naszych malin są czerwone, żółte lub w barwach pośrednich. Liście jeżyn są najczęściej dłoniasto złożone, co oznacza, że z jednego miejsca wyrasta kilka listków. Najczęściej jest ich 5. Dość częste są też gatunki o liściach trójlistkowych, a u niektórych gatunków liczba listków jest zmienna i na jednym pędzie mogą wyrastać liście złożone z 3 do 5 listków. Jeżyny i maliny to wieloletnie krzewy. Tak naprawdę przez wiele lat funkcjonuje ich część podziemna, natomiast poszczególne pędy żyją 2 lata. W pierwszym sezonie wegetacyjnym wykształcają się pędy płone, pozbawione kwiatów, a pędy generatywne, czyli kwiatostany, wyrastają z węzłów pędów ubiegłorocznych. Jeżyny są bardzo efektywnymi kolonizatorami. Klonalny wzrost osobników przez ukorzenianie się pod koniec lata wierzchołków jednorocznych pędów wegetatywnych pozwala im w korzystnych warunkach szybko zajmować najbliższe sąsiedztwo. Smaczne i odżywcze owoce jeżyn zapewniają efektywny transport nasion na dalszy dystans przez zwierzęta, co nazywamy endozoochorią. Jeżyny odgrywają ważną rolę w zbiorowiskach leśnych. Liczba gatunków jeżyn w zbiorowiskach leśnych może być nawet większa niż wszystkich pozostałych gatunków drzew i krzewów. Mimo tego w wielu pracach z zakresu leśnictwa niemal wszystkie europejskie jeżyny ujmowane są jako jeden gatunek zbiorowy, jeżyna krzewiasta, Rubus fruticosus. W rzeczywistości należy tu wiele taksonów, często o zróżnicowanych wymaganiach ekologicznych. Z punktu widzenia gospodarki leśnej jeżyny uchodzą zwykle za mniej lub bardziej uciążliwe chwasty. Rzadko zwraca się uwagę na ich pozytywną rolę. Obecność jeżyn ułatwia lub nawet niekiedy wręcz umożliwia naturalną ekspansję lasu na pastwiskach lub nieużytkach, a na niegrodzonych powierzchniach odnowieniowych chronią sadzonki przed zgryzaniem, a także osłaniają młode pokolenie drzew przed wiosennymi przymrozkami. Ponadto owoce i pędy jeżyn są istotnym składnikiem diety wielu zwierząt.
Niezależnie od przypisywanej im roli, jeżyny stanowią istotny element bioróżnorodności ekosystemów leśnych. Niektóre gatunki jeżyn są bardzo rzadkie, a wśród nich są też takie, które występują tylko w Polsce, czyli tzw. endemity, i z tego względu powinny stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania. Dział nauki zajmujący się badaniem jeżyn to batologia. Głównym ośrodkiem naukowym, który się tym zajmuje w naszym kraju, jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku. Szczególne zasługi na tym polu ma profesor Jerzy Zieliński, który jest prekursorem nowoczesnych badań nad tym rodzajem w naszym kraju. Monografia jeżyn z 2004 roku obejmuje 90 gatunków jeżyn występujących w Polsce i jest punktem odniesienia do wszystkich dalszych badań w tym zakresie. Od tego czasu liczba jeżyn podawanych z Polski wydłużyła się o 20 gatunków. 8 z nich zostało opisanych jako gatunki nowe dla nauki, a pozostałe 12 odnotowano jako nowe dla Polski. Okazy jeżyn stanowią znaczną część herbarium Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Dzięki prowadzonej od kilku lat digitalizacji są one dostępne, około 8000 arkuszy zielnikowych, na stronach portalu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych w formie zdjęć wysokiej jakości wraz z towarzyszącymi im danymi. W Europie występuje ponad 760 gatunków jeżyn. Ze względu na tak dużą liczbę gatunków, podrodzaj ten został podzielony dodatkowo na sekcje, subsekcje i serie. Większość europejskich jeżyn jest tetraploidalna, to znaczy, że posiadają one poczwórny zestaw chromosomów homologicznych, a więc 2 razy więcej niż najbardziej typowe organizmy diploidalne. Rzadziej spotykamy wśród nich triploidy, pentaploidy i heksaploidy. Zaledwie 4 gatunki jeżyn występujących w Europie są diploidami rozmnażającymi się na drodze płciowej, a kolejne 4 występują na sąsiadujących obszarach Zakaukazia i Makaronezji. Wszystkie poliploidalne jeżyny są jednocześnie apomiktami. Apomikcja jeżyn jest fakultatywna, a to znaczy, że gatunki te mogą w jakimś stopniu rozmnażać się także na drodze płciowej, co umożliwia hybrydyzację, a więc krzyżowanie się różnych gatunków i powstawanie nowych apomiktycznych linii. Zwłaszcza w taksonach tetraploidalnych stopień resztkowej seksualności może być znaczny, natomiast triploidy i pentaploidy są niemal obligatoryjnymi apomiktami. Niektóre gatunki europejskich jeżyn uprawia się dla owoców na innych kontynentach. Są wśród nich także takie, które stały się tam groźnymi roślinami inwazyjnymi. Przez Polskę przechodzi północno-wschodnia granica zasięgu wielu europejskich jeżyn i zaledwie kilka gatunków o najszerszych zasięgach występuje na terenach położonych na wschód od polskich granic. Linia bardzo wyraźnego spadku bogactwa gatunkowego jeżyn przebiega już na Odrze. W Polsce liczba przedstawicieli rodzaju rubus jest około 4-krotnie mniejsza niż w Niemczech. Na obszarze Polski widoczne jest znaczne zróżnicowanie bogactwa gatunkowego jeżyn, wyrażające się spadkiem liczby gatunków w kierunku północnym, z wyraźnym progiem przebiegającym mniej więcej w połowie kraju, a także stopniowo z zachodu na wschód. Na przykład w północnej części Polski rodzaj rubus jest zaskakująco słabo reprezentowany i według dotychczasowych danych na ogół nie występuje tu więcej niż 5 gatunków na 100 km², podczas gdy w południowo-zachodnich regionach kraju wartości te są wielokrotnie większe i nierzadko w jednym miejscu można spotkać ponad 20 gatunków rosnących obok siebie. Prawdopodobnie warunki edaficzne mogły ograniczyć i wciąż ograniczają migrację gatunków jeżyn z południa na obszary północnej Polski. Przez południową część Pojezierza Pomorskiego i północną część Pojezierza Wielkopolskiego przebiega szeroki pas z przewagą gleb rdzawych, bielicowych i bielic. Ubogie zbiorowiska leśne występujące na tych siedliskach stanowią barierę utrudniającą wędrówkę bardziej wymagających gatunków na Pomorze. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym rozmieszczenie jeżyn jest działalność człowieka. Te światłorządne na ogół rośliny zasiedlały pierwotnie przede wszystkim obrzeża kompleksów leśnych, a zwłaszcza mezo- i eutroficznych lasów liściastych, np. żyznych buczyn i grądów. Wylesienia doprowadziły do znacznej fragmentacji lasów, co znacznie zwiększyło dostępność stref ekotonowych na ich skrajach. Nieco podobny charakter do zbiorowisk otulinowych na obrzeżach lasów mają zarośla śródpolne rozwijające się na ich siedliskach. Najwięcej jeżyn możemy spotkać w tzw. szczyżniach, czyli zaroślach występujących w krajobrazie rolniczym przede wszystkim na miedzach i przydrożach, w miejscach, na których potencjalnie rosłyby lasy grądowe. Siedliskiem, w którym jeżyny wyjątkowo bujnie się rozwijają, są monokultury sosnowe posadzone na żyznych siedliskach lasów liściastych. Stosunkowo duża ilość światła docierającego do dna lasu i żyzna gleba sprawiają, że warstwa runa i częściowo podszytu zostaje w nich zdominowana przez gatunki z rodzaju rubus.
Powstają wtedy tak zwane lasy jeżynowe. Z drugiej strony jeżyn jest niewiele na siedliskach borowych, czyli w lasach iglastych, ponieważ gleba jest tam zbyt kwaśna i uboga dla większości z nich. Rosną tam tylko najmniej wymagające gatunki, przy czym nierzadko nie przechodzą one pełnego cyklu rozwojowego, na przykład nie wchodzą w fazę owocowania. Podobnie zwarte lasy liściaste są ubogie w jeżyny z powodu nadmiernego zacienienia podłoża. Jeżynom służą także zręby zupełne. Nawet na uboższych siedliskach borowych, właśnie tam można spotkać znacznie więcej jeżyn niż w otaczających je drzewostanach. Promieniowanie słoneczne przyspiesza rozkład ściółki oraz próchnicy zawartej w glebie, co może przejściowo zmniejszyć zakwaszenie gleby i zwiększyć dostępność składników pokarmowych. Odsłonięcie mineralnej warstwy gleby ułatwia kiełkowanie nasion, zarówno tych przeniesionych przez ptaki, jak i tych znajdujących się już w glebie. Siewki jeżyn są światłożądne i ich rozwój zostaje zwykle zahamowany, gdy dociera do nich mniej niż 50% światła. Dorosłe osobniki są jednak mniej wymagające pod względem warunków świetnych niż się często przyjmuje. W przypadku niektórych gatunków mogą się one rozwijać nawet przy bardzo małym dostępie światła, poniżej 5%, a 1% światła dochodzącego do dna lasu pozwala im przetrwać przez długi czas. Niewątpliwie klimat jest najważniejszym czynnikiem decydującym o rozmieszczeniu roślin w skali globalnej, wywierającym wpływ na ich fenologię, wzrost i modyfikującym interakcje z całą gamą czynników biotycznych i abiotycznych środowiska. Większość europejskich jeżyn związana jest z obszarami o klimacie morskim, środkowej i północnej Europy. Preferują one łagodne zimy i długi, umiarkowanie ciepły okres wegetacyjny charakteryzujący się regularnymi opadami. Także przeważająca część jeżyn występujących w Polsce centrum swojego zasięgu ma w tej części kontynentu. Wiele z nich to rośliny częściowo zimozielone, co wskazuje na ich przystosowanie do takich właśnie warunków klimatycznych. W północno-zachodniej części Polski uwagę zwraca rozbieżność między korzystnymi warunkami wskazywanymi przez model i stosunkowo niewielką liczbą gatunków dotychczas stąd podawanych. Wskazuje to na potencjał możliwej migracji na te tereny jeżyn z zachodu i południa. Według obecnie przyjmowanych modeli warunki klimatyczne dla jeżyn w Europie ulegną pogorszeniu. Dotyczy to także większej części Polski. W skali Europy wyjątkiem będzie Skandynawia, natomiast w skali Polski północna część kraju. Jeżyny mają wyjątkową zdolność kolonizacji nowych obszarów, a tym samym mogą szybko reagować na zmiany klimatyczne. Szczególnie dotyczy to skrajnie położonych populacji, a jak wspomniałem, wiele gatunków jeżyn osiąga w Polsce wschodnią granicę swojego występowania. Taka granica zasięgu ma zawsze charakter dynamiczny, areał występowania gatunku poszerza się i kurczy. Kształtowana jest ona przede wszystkim przez klimat, a w mniejszym stopniu i często pośrednio przez inne czynniki biotyczne i abiotyczne środowiska. Ze względu na dużą liczbę gatunków jeżyn o mniejszych i większych, na ogół dość dobrze wyodrębnionych zasięgach, a także urozmaiconych preferencjach ekologicznych, można je wykorzystać w monitorowaniu i przewidywaniu zmian w szacie roślinnej. Mogłyby więc się one stać swoistym wskaźnikiem przeobrażania się zbiorowisk leśnych pod wpływem ocieplania klimatu, poprzedzającym wystąpienie tych zmian u wolniej reagujących gatunków, jakimi są na przykład drzewa.